Zabieram Was ponownie do Medellín w Kolumbii. Tym razem jednak z dala od strefy turystycznej do Barrio Manrique w Komunie trzeciej, poleconego przez Jessie, którą mogliście poznać w ostatnim odcinku. Taksówkarz był dosyć mocno zdziwiony, że obcokrajowiec przyjeżdża w tą strefę Medellín. Historycznie dzielnica ta uchodziła za jedną z biedniejszych i najbardziej niebezpiecznych części miasta. Do dziś działają tam lokalne grupy przestępcze, tak zwane combos. ¿Haces negocios? Yo atraco a la gente. Ja postanowiłem jednak zweryfikować rzeczywistość samemu, a wy zobaczcie, co mnie tam spotkało. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Eso, na zdrowie. Estaba como en sexto grado. Nosotros jugábamos en las canchas, entonces llegaba Pablo Escobar, llegaba en un carro viejo. Tutaj powiedzieli, że to jest w ogóle mama, a to jest babcia. No es que no puedo creer que ustedes son mamá y abuela. Centrum handlowe, tutaj to już wygląda jak w Miami. Miasto, które słynie z najpiękniejszych kobiet, o czym postaramy się przekonać podczas tej wyprawy. Jest to również miasto nazywane miastem wiecznej wiosny, aczkolwiek dla nas Polaków to bardziej miasto wiecznego lata, ponieważ klimat tutaj to temperatury głównie oscylujące pomiędzy 20 a 25 stopni Celsjusza i słonecznie, jak możecie sami zobaczyć. Z drugiej strony miasto niestety to ma również bardzo krwawą historię. Jak sami wiecie, kartel z Medellín, to co tutaj się działo, cała przestępczość związana z Pablo Escobarem i jego działalnością. W tym odcinku wybierzemy się do miejsca trochę mniej turystycznego, ponieważ większość youtuberów, którzy tutaj przylatują, wybierają się do Comuna 13, to jest najbardziej znane barrio. Dziś udamy się do innej komuny, będą rozmowy z lokalsami, będzie bardzo dużo kontentu, jakiego nie zobaczycie na żadnym innym kanale. Ale zanim przeniesiemy się do tak zwanego barrio, słyszałem tutaj wczoraj od dziewczyny, która zamieszkuje to miasto, iż jest tutaj polska piekarnia. Właścicielem jest podobno Polak, więc w pierwszej kolejności spróbujemy ją znaleźć. Jestem właśnie w dzielnicy Manila, La Fabryka, nawet fabryka napisane po polsku. Dotarliśmy. Polskie pieczywo w Medellín w Kolumbii, tego jeszcze nie grali. Hola, buenos días. Me han dicho que es una panadería polaca, ¿es cierto? Sí, es cierto. Ah, y el dueño se encuentra por aquí de casualidad. No está. Ah, ok. Ajá. De pronto, ¿Eres polaco? soy polaco. Ah, bueno, bienvenido. Y Usted es al jefe. ¿Sí? Él viene por ahí a las 11. A las 11, ok. ¿Será que...? 11, 11 y media lo consigues haciendo rústicos. Ah, ok, perfecto. Voy a grabar para mostrar a la gente de mi país que tienen pan polaco. Soy de Polonia también. ¿Tú también eres de Polonia? Soy de Polonia, sí. Ah, si quieres pasa y mira todo. Mira Ah, acá. sí, podemos. Acá se ve cuando hacen laminados. Es que estamos ok. con todo. Acá, mira, acá normalmente se pone a hacer los laminados. Ujú. Y mira, los cuadros los piden a él. Ajá. Él es David, se llama David Colendo, ella es Isabel Cristina Toro, la esposa es Ajá. Maisa, y ellos son ok. sus perritos, Rigoberto y Spike. O, super! Sí. Qué cuadro tan significativo, ¿cierto? Exacto. Co my tu mamy polskiego? No na pewno jakieś słodkie wypieki, ale są też normalne chleby, no trzeba by spróbować. Myślę, że zabiorę sobie jeden z tych chlebów po prostu do Santa Marty i skosztuję go z wielką chęcią. Wygląda to naprawdę fajnie. A ciekawe jaka cena w porównaniu do naszych cen polskich. Estos te valen 24.000, 24. estos te valen 21. Y estos son bacons, que esos no son de masa madre. Ok, ¿Y un paquete así de los baguettes Este le pequeños? vale 9.300. 20.000? 9.300, ok. Una amiga mía que ella vive acá, pero pues conoce muchos polacos, de hecho habla polaco también, ella me dijo que tienen drożdżówka. Es el, No sé si te crumble suena. de manzana. Es- Este. Crumble, no, creo que drożdżówka y una que es como, bueno, no tiene nada por dentro, pero es un poquito dulce. ¿Será que hay otra? Pan de queso dulce. Ah, mira. A, sí, a to jest szef podobno, o zobaczcie, Polak. Podobno, dzień dobry, a mówią po polsku, o. Czy ty tutaj jesteś szefem? Nagrywam na YouTube, nie wiem, jeżeli ci nie przeszkadza, to możliwe, że zrobić trochę reklamy, jeżeli się uda. Okej. Słuchaj, jak się nazywasz? Michał. Tak. Dawid? Tak. Miło poznać.
Jak długo mieszkasz w Santa Marta? Znaczy tutaj powiedziała dziewczyna, że ona akurat chce się przeprowadzić do Santa Marta, a ja mówię, że chętnie bym się przeprowadził do Medellin, jakby była taka możliwość. Tak, o, mówi po polsku. Dawidzie, czy mógłbyś nam powiedzieć dosłownie parę słów, jak to było, że skończyłeś w Medellin i dlaczego otworzyłeś piekarnię? Ja tutaj przyjechałem już w 2012. Moja żona jest Kolumbijka, zdecydowaliśmy się przyjechać tutaj i mieszkać w Kolumbii, bo mieszkaliśmy przedtem w Londynie, w Paryżu, później 2 lata w Polsce i ostatecznie ja nie mam rodziny, w takim razie zdecydowałem się przyjechać tutaj, żeby ona była z rodziną I wspomniałeś coś też o pandemii, tak? Że pracowałeś wcześniej w korporacji. Ja wcześniej pracowałem w dużych firmach, takich jak IBM, Mastercard i zdecydowałem się rzucić to wszystko i otworzyć piekarnię w 2018. I żebym wiedział, że będzie pandemia, nigdy bym tego nie rzucił, No właśnie. a zostałbym sobie w domu, siedział, pracował z domu i Czasami taki drobny impuls, taka sytuacja, która być może była w tamtym momencie negatywna, potrafi zmienić całe życie. no, Ese barrio por aquí sí es peligroso, ¿no? A ver, el barrio es muy popular, Aha, okej. entonces hay mucha gente que... Por eso no vienen gringos para acá. Exacto. Udało nam się dotrzeć na miejsce, choć jak widzieliście, taksówkarz był dosyć mocno zdziwiony, że obcokrajowiec przyjeżdża w tą strefę Medellin. Niektóre podjazdy do tych faweli czy do tych slumsów, bo tutaj nie nazywają się fawele, tylko bardziej barrios, to były tak ekstremalne, że ja w ogóle nie wiem, jak oni zwykłymi samochodami osobowymi potrafią podjechać pod te wzgórza. Ja to się boję w ogóle tam zjeżdżać, ja chyba zejdę z buta, jeżeli mnie tam nie napadną. Nie widziałem jak dotychczas żadnego obcokrajowca, żadnego nawet turysty, przypuszczam, że z Kolumbii, raczej sami lokalni ludzie, także będzie ciekawie. No i miejmy nadzieję, że bezpiecznie. Dobra, zobaczcie, tutaj znaleźliśmy w końcu Anderson, cierto. Si quieres puedes saludar a la gente de Polonia. Okej, Anderson z nami pójdzie tutaj do tej dzielnicy. Tak ona wyglądała wcześniej, jak nam tutaj pokazuje, więc zobaczcie różnicę. To są zdjęcia z przeszłości, a tak wygląda to teraz. W ogóle taki klimat bardzo rodzinny, bo tak jak nam tutaj powiedział Anderson, to zrobili taki obszar dla dzieci, które mogą po prostu przyjść i się bawić i korzystać z różnych atrakcji. Witajcie zatem w Manrique, czyli w Komunie trzeciej, położonej na północno-wschodnich obrzeżach Medellin. Przez lata osiedlało się tu wiele osób z terenów wiejskich, często uciekających przed przemocą i przymusowym przesiedleniem. Niestety, część z nich również tutaj zetknęła się z przemocą, od której próbowali uciec. Dziś w tej części komuny murale i kolorowe fasady pokazują inną stronę dzielnicy – historię przemiany. Jednym z przykładów jest projekt Constelaciones, w ramach którego pomalowano ponad 500 domów, aby odmienić krajobraz tej części miasta. Lubię uchwycać takie smaczki, żeby pokazać też ludziom z naszego państwa, jak tutaj ludzie skromnie żyją. Spójrzcie, pewnie nawet nie mają warunków do tego wewnątrz, żeby suszyć swoje ubrania, więc muszą to robić tutaj na zewnątrz. No i oczywiście, jeżeli kogoś już stać na samochód, to jest to samochód tego typu, jak tam stoi, a jak nie, no to ludzie tutaj się poruszają motocyklami. Poruszają się całymi rodzinami, tak jak tutaj. Zobaczcie. Tutaj dziewczynka młoda już ma swój własny biznes, zobaczcie. Que ya tienes tu propio negocio. Wow. Żyją naprawdę skromnie. Przed chwilą tutaj siedzieli całą rodziną, a teraz wyłożyli stanowisko na zewnątrz, no i będzie handel prowadzony, żeby móc coś zarobić i być może tutaj odmalować ścianę na przykład od domu. To też jest bardzo charakterystyczne, tutaj w ogóle full domów mają totalnie niepomalowane ściany. Jak wejdziecie do środka, to też często sypie się tynk ze ścian, często nie mają zrobionych podłóg. Spróbujemy, co tu mamy ciekawego. Taki wafel z czekoladą w środku i M&M'sami. Nie jestem ogromnym fanatykiem słodyczy, stąd też nie prosiłem tych wszystkich dodatków, bo trochę tego za dużo jak dla mnie, jak na moje gusta, tak powiem. Czekoladą 10 na 10. Jak interes kwitnie, ile ludzi nagle przyleciało, wow. Wszyscy.
No que mi papá nos dio plata. ¿Cuánto se fue? Tutaj powiedzieli, że to jest w ogóle mama, a to jest babcia. No es que no puedo creer que ustedes son mamá y abuela. La abuela parece mamá. El papá, el sobrino, el tío, el primo. Wow, ustedes se ven muy jóvenes. Jóvenes, No se envejecen. qué bien. ¿Haces negocios? Yo atraco a la gente. Tienes bastante. Atraco a la gente, dijo. Atracamos porque te están en la... A mí no. A mí no. ¿Atracan en su propio barrio? Sí. Ay, pero eso ¿De dónde? no es bueno. Yo soy de Santa Marta. No, mentira, yo vivo en Santa Marta, pero soy de Polonia. ¿De Polonia? ¿Conocen a alguien de Polonia? Lewandowski. Es Lewandowski, el personaje más reconocido. ¿Cuánto te debo? Le vamos a dar 10.000 para que pueda crecer el negocio con propina, muchas gracias. Pero no atraquen, por favor. Tutaj w każdym jednym domu ma jakiś biznes. A faktycznie tych Arab tutaj mają full. A tutaj jaki rarytas stoi. Co to za marka? Napiszcie w komentarzach, bo nie pamiętam. Co tu się dzieje? Es una persona que vive ahí que tiene síndrome de Diógenes. A, okej. Entonces, básicamente acumulan cosas innecesarias. A, en serio? También es una reflexión a cómo nosotros también nos guardamos cosas innecesarias que no nos deben pensar. Yo soy uno de esos. Yo hago el contenido para YouTube también. Soy de Polonia. ¿Ustedes saben algo sobre Polonia? Sí. ¿Saben, por ejemplo? Es bueno. Colombia le gusta. Claro, me encanta Colombia. Tú eres de aquí, de Medellín. Sí. Los dos son de Medellín. Sí. Tienen muchos tatuajes y todo. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 19. También. Es que somos jóvenes, no tenemos hijos. Nos ha tocado muy duro en la calle. Oye, o sea que en esos barrios no se toca tanto. Pues Así como tan relajadamente. Pero ahora es muy agradable este barrio, ¿no? Sí. Llega y Ahora. se siente bienvenido y todo. Pero uno que ha estado acá dentro, pues uno sabe que eso ya es... ha sido de guerra. Sí, es Los palos, todo eso. Uno queda con todo eso, ¿no? ya está todavía anda por ahí. Pero ya Hay todo más incluso tranquilo, químico en este barrio. ya más controlado. El mundo no es muchas las cosas, que se controla Era mucho. mucho los de abajo y los de acá arriba. Pero tú no puedes pelear por ahí porque entonces ya a caso de multa. Entonces ya la gente se relaja más. No Usted quieren no va a arriesgar. querer pagar por pelear. Ajá, ok. No. Entonces eso es control. Control por dinero. ¿Y quién controla este barrio, por ejemplo? ¿Los policías entran aquí o no? Eso es como, Eso, no, acá eso- está como cada país. Cada quien manda sus mandos. ¿Y se ve policía en este barrio? Sí, claro. Hay mucho peligro. Nosotros no podemos porque eso ya depende de nuestras vidas, ¿sí ¿sabes? Que nosotros decimos eso. Exacto. Obviamente por encima, ¿no? Pero hay que meterle moral. Saludos de Polonia. Esperemos que la gente ahí en Polonia le guste. Polonia, vea, ese parcero es un buen empresario. Sí, también. Saludos, saludos. Hey, saludos al parcero de Polonia. Polonia, un placer. I tu spotkaliśmy artystę, który jest odpowiedzialny za te wszystkie murale, za te graffiti. Niezły efekt. Wchodzicie do środka, zamykają was tutaj w ogóle w środku. No i tutaj zrobił taki mural gościu, że wygląda jak w 3D. A z drugiej strony efekt taki, jakbyście byli w lesie. To jest Bosque de Neon, czyli neonowy las. Słychać dźwięki, w ogóle zainstalowali głośniki i dźwięki lasu. Naprawdę niesamowite efekty. Wow, zobaczcie tutaj. Tu mamy punkt widokowy. Buenas. de Escarabajo Azul. De aquí de Escarabajo Azul
La gente aquí en Medellín es muy amable, muy formal. Los invitamos a todos para que vengan aquí en Medellín. Si ustedes no tienen dónde dormir, dónde amanecer, dónde comer, con mucho gusto aquí los recibimos con todo cariño, con todo el amor. Te tengo gallos. Espera que publique ese video y va a tener un montón de polacos ahí. ¿Dónde está el señor? No mam kontaktu. Sí, no, por acá pueden venir cuando quieran. Mówiłem, że tutaj rozmawiając sobie z tym panem w Komuna 3, że ogólnie mam wrażenie, że Kolumbijczycy są niesamowicie sympatycznym narodem, są strasznie przyjaźni i zawsze z otwartymi ramionami do nas po prostu wychodzą, do jakiegokolwiek obcokrajowca, aczkolwiek miałem wrażenie, że jednak ci ludzie są sympatyczniejsi na wybrzeżu, tam gdzie jest gorąco. Sí, yo decía que en la costa me parecía que la gente era más amable. Sin embargo, ahora creo que Medellín va ganando. Kolega pije w Polsce. Uy, uy, uy. Sorry. To más como los polacos. No, yo. No ahorras. Salud. Na zdrowie. En Polonia decimos na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Eso, na zdrowie. W ten oto sposób udało mi się dotrzeć do tego tutaj pana siedzącego po prawej stronie, który mieszkał w jednym domu z braćmi Ochoa, czyli prawą ręką samego Escobara. Poznał on też jego osobiście, jednakże z wiadomych względów bezpieczeństwa nie chciał on opowiadać tutaj swojej historii do kamery, ale na szczęście udało nam się uchwycić kilka ciekawych historii opowiedzianych przez jego kolegę. No se puede tomar todo de una porque hay que saborearlo mucho. Oj, qué pena. No, está bien. Si quieres le sirvo más. No, La no. costumbre de Polonia. No, sino Sí, que... sí. ¿Sabes qué hacemos nosotros con el vino? Va. Si quieres, bueno, aquí en Medellín, cerca a mi casa, como a 40 minutos, Pablo Escobar allá tenía una finca que tenía o sea, como un mostrario en la calle, un mostrario en la calle que usted pasaba y veía toda la colección de carros antiguos que él tenía, así como 20 carros que no sé, pero en estos momentos pueden Eran existir, súper lujosos. y súper lujosos. Ajá. Y que en estos momentos pueden existir esos carros y esa casa todavía. Les cuento una historia. En San Antonio de Prado, Pablo Escobar, cuando yo era muy joven, yo estaba en el colegio. Yo estaba como en sexto grado. Entonces, nosotros jugábamos en la cancha microfútbol. Entonces, nosotros jugábamos los partidos. Es muy Entonces, común, todavía la gente juega sí, mucho, ¿no? Aquí, microfútbol, sí. ajá. En las canchas y en los colegios. Entonces llegaba Pablo Escobar, llegaba en un carro viejo, antiguo, viejo, chatarra, así. Ajá. No sé si saben qué es una aguamasa. Yo no tengo ni idea. Aguamasa es todo lo que dejan los restaurantes y lo recogen así en unas canecas. Ajá. Y todo eso se llama, ok. aquí le decimos aguamasa, Ok. que es todas las sobras de comida que quedan. Ajá, ok. Y eso se lo echan a los cerdos. Ujú. Entonces él llegaba en un carro viejo, una jaula vieja, Ajá. y llegaba con sus canecas llenas de aguamasa. ¿Y por qué llegaba en un carro viejo? ¿Como para que no lo Sí, reconocieran? llegaba con una ruana, un sombrero, y así para como que no se dieran disfrazado de cuenta que era él. campesino, y en Ajá. un carro viejo, una chatarra, Ajá. o sea, malito. Ajá. Un carro malito con una jaulita lleno de canecas de aguamasa. Ajá. Y entonces iba aquí a Prado, porque aquí en San Antonio de Prado, él tenía una finca por allá lejos. Ujú. Le encantaba ver los partidos de microfútbol y parqueaba el carro al frente de la policía, Ajá. al frente de la policía con las canecas y las canecas por dentro eran llenas de droga, llenas de droga. Ok. Entonces la policía llegaba, uy, aguamasa, ay, gas. No, Ajá. yo no quiero saber de eso. No se daban Y él cuenta. se iba para el colegio a vernos jugar microfútbol a nosotros porque le encantaba ver a los Ay, tomados y dejaba todas esas drogas y por dejaba ahí. toda droga al frente de la policía. Uy. Y entonces la policía no detectaba nada Ajá. porque estaban en calle. ¿Y los policías no tenían perros de pronto para detectar? No lo detectaba. Ujú, Por ok. el olor Ah, tan- por el olor de la basura, de la basura del y resto de la comida. Ajá, y entonces iban en pacas envueltas Ajá. y dólares, lleno de dólares, pacas así envueltas, Ujú. bien envueltas en canecas. Y entonces ya la policía decía, no, es un campesino que va a llevar aguamasa para los marranos, Ujú. que eso le echaban a los marranos, a los Wow. cerdos. Ajá. Y entonces ya él llegaba, veía el partido, cogía el carro y salía y miraba a los policías. En ningún momento se dieron cuenta, nunca. No, nunca. Él creó mucha violencia en Colombia. Ujú.
fue algo pues muy difícil para nosotros en la juventud, porque eran asesinatos, él pagaba a los niños, a los jóvenes pues de 13, 14 años y los armaba y así hacían como un combo. Y por esta misma razón también me parece bueno hacer ese tipo de contenido para que la gente se dé cuenta que pues ustedes sufrieron mucho por la Sí, época de Pablo Escobar. en realidad sufrimos mucho, mire, y más de nosotros que éramos tan jóvenes, que teníamos 8, 9 años y que veíamos muertes cada rato, asesinatos, gente ahorcada. Sí, Usted mismo también fue testigo también. sí, yo fui testigo, es que yo lo viví. Yo soy del 73, a mí me tocó toda esa parte de época de lo que fue Pablo Escobar, de lo más malo y lo más brutal y la violencia que asesinaban y que él tenía grupos y que llegaban a asaltarnos. Es más, esto es un poquito de lo que estoy contando. Claro, una anécdota. Una anécdota, sí, no más, porque son muchas anécdotas por las que uno pasó y las que uno debe contar y quisiera contar. Que de pronto, cuando estén aquí, se las cuento todas. Y bienvenidos. En este momento, pues nosotros vemos paz, tranquilidad, amor, hermosura. Vea, esto era un barrio violento. Lo más violento que usted crea. Incluso este barrio ahora mismo aquí, yo creo que si alguien ve este barrio, que alguien que viene de mi país, por ejemplo, el primer pensamiento va a ser como que wow, yo no me meto ahí porque puede ser muy peligroso. Y ya no es peligroso. I gracias. Es como mucho gusto. Felicidades. Teraz już weszliśmy w takie naprawdę hardkorowe uliczki. Teraz tutaj wszyscy mają domy pootwierane. Wszyscy siedzą z otwartymi drzwiami. Tu ogólnie życie jest bardzo towarzyskie. Trochę jak na polskiej wsi, no nie? Na polskiej wsi też jesteśmy bardziej otwarci do innych ludzi i do swoich sąsiadów niż w dużych miastach. I na obiadek mamy pierś z kurczaka, ryż z kokosa i buraczki, zupełnie jak w Polsce. No i te patacón, czyli smażony platan. ¿Te podría preguntar qué es esto? Amor, Esto, ajá. se llaman hojuelas. Hojuelas. Sí. A, okej. Już? Świetnie, nagrywa? Bardzo dobra. I tutaj mamy jeszcze jeden punkt widokowy. No i cóż, schodzimy już na dół. Zaczęło padać, więc musimy się ulatniać stąd, żeby zdążyć się dostać do Poblado jakimś środkiem transportu i nie zmoknąć do suchej nitki, bo leje dosyć mocno tutaj czasami, trzeba uważać. Jeśli Wam się podobał taki content, rozumiecie, prosto z ulicy, prosto z barrio, z ludźmi lokalnymi, z ludźmi, którzy mieli styczność z wielkim bossem narkotykowym i nie tylko, na pewno będzie jeszcze okazja nagrać taki, a nawet dużo lepszy content. Jak nie dziś, to jutro. O? Si. No saludar. O, widzicie, ludzie tutaj chcą powiedzieć coś do kamery, chcą pozdrowić ludzi z Polski. Zaszedłem sobie jeszcze tutaj wypić kawę w Crepes & Waffles i mogę potwierdzić, że okolice Poblado naprawdę są zielone. Jak widzicie, niesamowita przyroda. A jest to spowodowane głównie tym, iż Medellin jest położone na wysokości około 1500 metrów nad poziomem morza. Więc mimo iż znajdujemy się prawie na samym równiku, to ten klimat jest wyjątkowo korzystny zarówno do uprawy, na przykład kawy, stąd też bardzo znajdujemy się blisko regionu kawy. A ponadto tutaj regularnie spadają deszcze, więc to wszystko kwitnie cały czas na bieżąco. Tutaj widzimy też ogromny kontrast w porównaniu z tymi komunami, które odwiedzałem wcześniej. Zdecydowanie jest to najbardziej europejskie, że tak się wyrażę, miasto w Kolumbii ze względu na infrastrukturę, na ogólne zagospodarowanie terenu, mnóstwo zieleni. No oczywiście tutaj w Europie jest to charakterystyczne, ale tylko i wyłącznie w lecie. Ale też architekturę, jak możecie sami zaobserwować, nowoczesność tego miasta, a mają te niesamowite projekty, o których mi dzisiaj opowiedzieli, ale no to dopiero są plany, także nie wiadomo kiedy to powstanie. Do tego mamy wspaniałe widoki, bo są góry tutaj w oddali. No ale też zobaczcie sami, ludzie stają na czerwonym świetle, ludzie przestrzegają przepisów. Ponadto idę spacerem już od jakichś 15 minut
I dziś jest taki dzień akurat święto, że jest dosyć pusto na tych ulicach i powiem wam szczerze, nawet teraz trzymając iPhone'a w ręce i nagrywając, czuję się w 100% bezpiecznie. Zupełnie nie czuję żadnego zagrożenia. Oczywiście mam nadzieję, że nie okaże się to zgubne. Centrum handlowe. Tutaj to już wygląda jak w Miami. Robi wrażenie. Jestem serio, parece Miami. Koniec dnia spędziliśmy zatem w najnowocześniejszych centrach handlowych Medellin, w dzielnicy El Poblado, która zaskoczyła nas kontrastem w porównaniu do tego, co zobaczyliśmy wcześniej. Eleganckie centra handlowe, restauracje i ogrom zieleni pokazują zupełnie inną twarz drugiego z największych miast Kolumbii. I szczerze, to momentami czułem się bardziej jak w Stanach Zjednoczonych niż w Ameryce Południowej. I właśnie ten kontrast sprawia, iż miasto to jest tak fascynujące. Ta przemiana to efekt wielu lat pracy, inwestycji i współpracy różnych sektorów, a dziś wielu mieszkańców Kolumbii kojarzy ten kierunek rozwoju z obecnym, mocno zachwalanym burmistrzem miasta, którym jest Federico Gutiérrez. Zobaczcie, jest już noc, jestem przed centrum handlowym i normalnie ludzie z telefonami w ręce stoją na ulicy. W ogóle nie widać jakiegoś strachu przed tym, że mogliby zostać napadnięci, bo nie ma też takich ludzi jak tutaj jakiś akurat, który się podszedł, żeby coś sprzedać, ale nie ma tych sprzedawców tak wielu. Ciężko, naprawdę to jest w sumie pierwszy, który do mnie podszedł od kilku dobrych godzin, także też nie był agresywny, nie? Gdzieś tam z daleka coś powiedział, próbował tutaj też teraz spróbuję sprzedać, ale zobaczył, że ja kręcę, gdzieś tam się odwróciłem, od razu odszedł, nie był natarczywy, tak jak to na Wybrzeżu ma miejsce, że podchodzą do ciebie jednak, cię nagabują i próbują przekonać, żeby coś kupił i tak dalej, jak nie chcesz, to i tak oni dalej cisną i cisną, a tutaj no sami zobaczcie, stoję na środku ulicy w nocy z kamerą, z nowym iPhone'em i czuję się mega bezpiecznie. Na dziś to już koniec, nie zapomnij podzielić się Twoimi wrażeniami w komentarzu, zostawić lajka i subskrypcję oczywiście, a także możesz kliknąć przycisk podbij na telefonie, by pomóc mojemu kanałowi szybciej się rozwinąć. Ja widzę Cię już niebawem, do zobaczenia, pozdrowienia z Kolumbii.